Alois Irlmajer urodził się w roku 1894. Wychował w Górnej Bawarii na gospodarstwie swoich rodziców w podalpejskiej gminie Sixdorf w pobliżu miejscowości Traunstein. Już jako dziecko wykazywał szczególny talent do wyczuwania podziemnych źródeł i cieków wodnych. Po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku został wciągnięty do wojska, gdzie służył jako zwykły szeregowiec. Traumatyczne i szokujące doświadczenia wojenne wywołały u niego pierwsze przejawy wizji nadchodzących wydarzeń. Na początku roku 1915 został ranny w płuco i spędził kilka miesięcy w szpitalu polowym. W październiku 1916 roku został zwolniony z wojska jako niezdolny do dalszego pełnienia służby i wrócił na gospodarstwo rodziców. W maju 1920 roku ożenił się i 2 lata później urodziła się jego córka, którą ochrzcił po matce imieniem Maria. W tym samym roku adoptował jeszcze syna, a rok później urodził się syn Alois. Kilometr od gospodarstwa jego rodziców znajdował się klasztor franciszkański i popularny cel pielgrzymek Maria Eck, po polsku Maryjny Kąt. Alois był pobożnym, praktykującym katolikiem i wielbicielem Matki Boskiej. Często jeździł tam, aby się modlić. Zawsze twierdził, że modlitwą można wiele nieszczęść odsunąć w czasie, a odwrócenie się od Boga niesie nieszczęście i zgubę. Za przykład przytaczał tutaj rządy hitlerowców. W roku 1926 Irlmajerów dotknął ciężki cios losu. Gospodarstwo, które odziedziczyli po rodzicach, spłonęło do samych fundamentów. Alois twierdził, że ogień został podłożony umyślnie, a on wie przez kogo, jednak nie ma na to żadnych dowodów. Próba odbudowy spowodowała wielkie obciążenie finansowe, które zaostrzyła jeszcze ciężka sytuacja gospodarcza w kraju. Alois próbował przez wiele lat wykaraskać się z biedy, jednak w końcu został zmuszony do rezygnacji z gospodarstwa. Prawdopodobnie związany z problemami finansowymi kryzys emocjonalny spowodował, że w roku 1928 u Irlmajera zaczęły się pojawiać pierwsze, potwierdzone przez świadków przypadki jasnowidzenia. Tego samego roku przeprowadził się do odległego o 30 km miasteczka Freilassing, niedaleko Salzburga, przy granicy z Austrią. I to tam miał stać się sławny jako jasnowic. Badacz przepowiedni Stefan Berndt opublikował w roku 2009 książkę o Irlmajerze. Zajmuję się od 20 lat europejskimi przepowiedniami. Napisałem na ten temat 6 książek. Na początku lat 90. stworzyłem bazę danych zawierającą 250 wizji i 5000 pojedynczych przepowiedni. Są to źródła z całej Europy. Z Włoch, Niemiec, Polski, Francji, Skandynawii, z okresu od XI stulecia do roku 1990. Na podstawie tej bazy danych mogę powiedzieć, że Alois Irlmajer był najlepszym jasnowidzem w Europie w ciągu ostatnich 400 lat i aktualność jego przepowiedni sięga aż do naszej teraźniejszości. Po przeprowadzce do Freilassing Irlmajer, wykorzystując swój talent, rozpoczął działalność jako radiesteta, wykrywający cieki wodne i oferował usługę budowania odpowiednich studni. Z czasem wyrobił sobie renomę bardzo solidnego radiestety i zlecenia zaczęły napływać z całej Górnej Bawarii. Irlmajer ciągnął od jednego gospodarstwa do następnego, a jego zdolność wyczuwania wody tak się uwyraźniła, że wynajdował ją gołymi, rozpostartymi nad ziemią rękami bez użycia różdżki. Zdziwienie, jakie wywoływał u ludzi tą zdolnością, powodowało, że z uwagą słuchali, kiedy dzielił się swoimi wizjami na przyszłość. Wiele zaskakujących wydarzeń nie zostało nigdy opisanych i przetrwały do dziś jedynie w pamięci naocznych świadków. Kilku z nich zgłosiło się w latach 90. do Stefana Bernta, gdy gromadził materiał do swojej książki. Niektórzy zgłaszali się jeszcze do niego po publikacji. Relacje te publikuje on na swojej stronie internetowej. Jedną szczególną jest relacja 89-letniej pani G z roku 2012, która jako 8-letnia dziewczynka była świadkiem, gdy Irlmajer odwiedzał dom jej rodziców. Mówi ona o tym, jak opowiadał on między innymi, że w przyszłości ludzie będą płacić za wszystko nie pieniędzmi, a czymś w rodzaju wafla piwnego, czyli papierową podkładką pod piwo, jakich używa się w pubach, nazywanych po niemiecku Bierdeckel. Jego podobieństwo do dzisiejszej karty kredytowej jest nie do zaprzeczenia. Opowiadał on też, że wszyscy będą mieli coś, co nazywał wtedy skrzyneczką Cuban. Będą do niej mówić i będą też na niej grać. Przy tym robił ruch palcem na otwartej dłoni przypominający mazanie. Jak się okazało, Cuban to dawna firma tytoniowa, która oferowała swoje produkty między innymi w takich pudełkach. Wymiary może nie są identyczne z dzisiejszymi smartfonami, jednak format i zaokrąglone rogi zaskakująco przypominają dzisiejsze telefony dotykowe. Należy pamiętać, że ten człowiek opisywał to z perspektywy lat 40.
Wracając do życiorysu Illmayera. Ledwo co się przyzwyczaił do swoich zdolności jasnowidzenia, w roku 1933 do władzy doszli naziści i dla jasnowidzów było bezpiecznie nie obnosić się ze swoimi zdolnościami. W 1941 roku, krótko przed napaścią na Związek Radziecki, naziści zaczęli systematyczne prześladowania jasnowidzów, astrologów, wróżbitów i wszystkich, którzy mieli do czynienia z okultyzmem. Powstała specjalna ustawa przeciw, jak ich określali naziści, naciągaczom. Możliwe, że Illmayer to przewidział, gdyż z tego okresu nie ma żadnych zapisów o jego przepowiedniach. Jednak już podczas wojny rozniosła się wieść, że Illmayer potrafi pomóc w odnalezieniu zaginionych na wojnie członków rodziny. Kiedy Illmayer przybywał do budowania studni, wieść natychmiast roznosiła się po sąsiadach jak mała sensacja i ludzie przybywali tłumnie spragnieni wieści o losie najbliższych. Ale to wszystko odbywało się jeszcze w ukryciu. Sytuacja zmieniła się po zakończeniu wojny. Wieść o fenomenalnym jasnowidzu rozniosła się na całą Górną Bawarię. Ludzie zaczęli do niego napływać tłumami, a listy dochodziły całymi workami. Na wojnie zaginęło bez wieści około 1 miliona niemieckich i austriackich żołnierzy. Z istniejących do dziś urzędowych dokumentów wynika, że przed domem Illmayera między rokiem 1946 a 1950 tworzyły się kolejki od 50 do 100 i więcej ludzi. Ogółem mogło być to około 30 000 ludzi, którzy szukali pomocy u Illmayera. Pewnego dnia w lutym 1946 roku w pobliżu takiej kolejki przejeżdżał na rowerze ksiądz z Freilassing Markus Westerntanner. Tak się tym zjawiskiem zirytował, że krótko po tym wysłał donos do policji, oskarżając Illmayera o szarlatanerię. W swoim piśmie przywołał istniejącą nadal ustawę o naciągaczach. Odpis tego listu znajduje się do dziś w Archiwum Państwowym w Monachium. Znajdują się tam też protokoły śledztwa i listy prezydium rządu do lokalnych urzędników. Wynika z tego, że w sprawę Illmayera zaangażowani byli najwyżsi bawarscy urzędnicy państwowi. W roku 1950 nawet sam prezydent Bawarii Heinz Erhardt zażądał informacji o sprawie Illmayera. 2 miesiące po donosie księdza prezydium rządu Bawarii wysłało list do Rady Miasta Laufen przy Freilassing z poleceniem natychmiastowego zakazania Illmayerowi jasnowidztwa jeszcze przed zakończeniem dochodzenia. Tak też uczyniono. 13 miesięcy później, w maju 1947 roku w miejscowości Laufen, małym miasteczku na granicy z Austrią, doszło do procesu sądowego. Proces trwał 2 dni i Alois Illmayer został uniewinniony. W procesie wypowiadało się około 40 świadków pozytywnie o zdolnościach Illmayera. Jednym z głównych powodów uniewinnienia były zeznania świadków o tym, że Illmayer ostrzegł mieszkańców Freilassing przed nieoczekiwanym bombardowaniem 25 kwietnia 1945 roku. Uczynił to raz około pół roku wcześniej, a potem kilka godzin przed samym nalotem. Kilkadziesiąt mieszkańców Freilassing opuściło wtedy domy i udało się w bezpieczne miejsca. I rzeczywiście, w sąsiedztwie Illmayera uderzyło kilka bomb, ale Alois nie tylko ostrzegał przed bombardowaniem Freilassing, ale również przed nalotem na Rosenheim 18 kwietnia 1945 roku. Jesteśmy w parku Zalin w Rosenheim. Podczas II wojny światowej stał tutaj prowizoryczny bunkier. Podczas budowy Illmayer przejeżdżał obok niego, bo miał rodzinę w Rosenheim. Ostrzegał ludzi, aby podczas bombardowań nie stali w środkowej części bunkra, która normalnie jest najbezpieczniejszym miejscem, tylko aby schowali się w korytarzach. Illmayer opowiadał o tym wielokrotnie wśród swoich znajomych i rodziny w Rosenheim i kiedy doszło do nalotu 18 kwietnia 1945 roku, krótko przed samym bombardowaniem wszedł do bunkra mały oddział wojska. Miejscowi mówili im, aby nie stali na środku bunkra, jednak żołnierze ostrzeżenia zignorowali. Po chwili jedna bomba rzeczywiście uderzyła centralnie w środek bunkra, zabijając wielu żołnierzy. To jest kopia mapy, która powstała w czasie wojny. Na niej widać, że bunkier zbudowano pod koniec wojny. To znaczy, to nie jest regularny plan, tylko to zostało dorysowane. Tu już widać, że korytarz idzie takim zygzakiem. Zamysł jest taki, aby osłabić falę uderzeniową, gdyby wybuchy miały miejsce gdzieś przy wejściu. Więc widać tu, że najbezpieczniej jest w centralnej części bunkra. Po wojnie naniesiono na ten plan miejsca, gdzie uderzyły bomby. I tu widać, że jedno trafienie miało miejsce właśnie centralnie w środek bunkra. Znacznie bardziej znaną od ostrzeżeń przed bombardowaniem jest następująca historia. Na początku rozprawy sędzia spojrzał sceptycznie na Illmayera i powiedział: a więc pan ma być jasnowidzem. Świetnie. Proszę nam to udowodnić. Illmayer miał wtedy odpowiedzieć: pańska żona siedzi teraz w domu przy kawie, obcy mężczyzna siedzi naprzeciwko niej i również pije kawę. Pańska żona ma na sobie piękną czerwoną sukienkę. Po takiej odpowiedzi sędzia pod przymusem działania wysłał gońca sądowego do swojego domu, aby to sprawdził. Goniec wrócił po pewnym czasie i potwierdził
potwierdził tę informację. Tak przynajmniej pisała wtedy prasa. Protokoły z rozprawy niestety już nie istnieją. Istnieje jednak uwierzytelniona kopia uzasadnienia wyroku sądu, a w niej napisano: zachowanie oskarżonego nie daje żadnych wskazówek na to, aby był naciągaczem. Wręcz przeciwnie, oskarżony pomógł wielu ludziom znieść ciężkie chwile bombardowań, nie wyciągając jakiejkolwiek korzyści materialnej dla siebie. W najcięższych chwilach wojny pocieszał i pomagał ludziom szukającym u niego pomocy, celnie przepowiadając momenty, które niosą największe niebezpieczeństwo, jakie okolice, a nawet które domy są najbardziej narażone, i radził mieszkańcom, jak mają się zachować. Przesłuchanie świadków przyniosło tak zaskakujące, nie do wytłumaczenia żadnymi znanymi prawami natury świadectwo zdolności jasnowidzenia oskarżonego, że w żadnym przypadku nie można go nazwać naciągaczem. Po uniewinnieniu Illmayera 11 czerwca 1947 roku bawarska gazeta lokalna Südost-Kurier opublikowała krótki artykuł o procesie, w którym znalazły się też słowa sędziego z uzasadnienia wyroku. W roku 1947 większość niemieckich gazet była zakazana przez aliantów. Minęły ponad 2 lata, zanim sprawa Illmayera stała się znana ponadregionalnie. Ledwo co pokazały się na nowo znane niemieckie gazety, rzuciły się natychmiast na historię Illmayera. Reporterzy zostali wysłani do Freilassing, aby przeprowadzać wywiady z Illmayerem. Byli oni tak zafascynowani jasnowidzem, że większość ukazujących się artykułów utrzymana była w tonie pełnym pokory i szacunku. Nie tylko portretowano w nich osobę Illmayera, ale pozwalano mu również opowiadać, jak widzi przyszłość Niemiec i Europy. A to po części nie było wcale radosne. Tu widzimy dom rodziny Illmayerów w miejscowości Freilassing, w którym mieszkali podczas i po II wojnie światowej. Po południowej stronie domu, przed końcem wojny, Illmayer wybudował sobie prowizoryczny bunkier, aby schronić się przed przewidzianym nalotem. Tu widać tył domu i wcześniejsze okna kuchenne na pierwszym piętrze. Pewnego dnia między latem 1947 i końcem roku 1948, jak jeszcze mało kto znał geopolityczne przepowiednie Illmayera, miał w tej kuchni siedzieć młodociany syn najwyżej postawionej bawarskiej rodziny szlacheckiej. Młody książę Konstantin Prinz von Bayern, mający wtedy około 27 lat, odwiedził Illmayera. Informacje o tej wizycie ukazały się najpierw jako niepotwierdzona plotka w pewnej tyrolskiej gazecie, jednak w 1980 roku ukazała się książka napisana przez samego księcia, w której tę wizytę opisuje. Tytuł książki: Po potopie. Podczas tej wizyty miał Illmayer przepowiedzieć przyszłą wojnę w Europie. W środku lata któregoś roku miała Rosja niespodziewanie napaść na Niemcy, jednak zostać szybko pokonana. Wojny atomowej Illmayer ponoć nie przewidywał. Przepowiednie tego ataku i inne powtarzał Illmayer do swojej śmierci w roku 1959. Były one często drukowane do lat 50. w różnych gazetach i czasopismach. Później książę Konstantin zaangażował się w politykę i stał się posłem do Bundestagu z ramienia CSU w 1965 roku. W roku 1969 jednak, krótko po publikacji swojej książki Zabezpieczyć przyszłość, zginął w wypadku lotniczym. Książka Po potopie ukazała się pośmiertnie. Książę opisuje w niej wizję Illmayera następująco: i wtedy dojdzie do trzeciego morderstwa. Tu odnosi się Illmayer do serii morderstw na czołowych politykach. Po trzecim mordzie się zacznie. Cała kraina między Dunajem a Renem zakryje się dymem. Oni atakują 3 opancerzonymi klinami. Ze wschodu na zachód, od Berlina po Czechy. Podążają w kierunku zagłębia Rury i Renu. Teraz wzlatują białe ptaki z gorących piasków. Lecą nad Alpami, jest ich coraz więcej. Biedne Czechy, biedna Praga. One coś zrzucają, wygląda jak pakiety. Żółte pakiety. Tam, gdzie spadną, tam już nie ma życia. Ludzie leżą martwi pomiędzy ptakami, które spadły z nieba. Na ulicach, placach między domami, w których żadna szyba nie jest zbita. Miasto z żelazną wieżą płonie. Pomiędzy kontynentem a wyspą widzi Illmayer słup wody wystrzeliwujący ku niebu, który połączy się z chmurami w jeden zaciemniający niebo orkan. Wielkie miasto na wyspie utonie w morzu. Przed wybrzeżem kontynentu widać nowy ląd. Jak długo ma to trwać? 3 kreski widzę. Co one oznaczają? 3 lata, 3 miesiące to chyba za długo. Tak szybko jak nadeszło, tak szybko też minie. To, co Illmayer opowiedział bawarskiemu księciowi, pokrywa się praktycznie we wszystkich szczegółach z przekazami w publikacjach na temat Illmayera. Między jesienią 1949 a majem 1950 coraz więcej bawarskich gazet donosiło o Illmayerze. Ślady większości publikacji o Illmayerze prowadzą do pewnego wydawcy z bawarskiej miejscowości Traunstein, Konrada Adelmayera.
Illmayera. Był on właścicielem lokalnej gazety Traunsteiner Nachrichten, która sama opublikowała w przeszłości 2 serie artykułów o Illmayerze. Ale Konrad Adelmayer zamieszczał artykuły o Illmayerze również w innych gazetach. Powodem tej akcji reklamowej była książeczka, którą Adelmayer wprowadził na rynek na początku 1950 roku. Tytuł Blick in die Zukunft, czyli Spojrzenie w przyszłość. Przed tą publikacją przepowiednie Illmayera można było znaleźć jedynie jako fragmenty w lokalnych gazetach, które znikały już następnego dnia. Po ukazaniu się książki można było w każdej chwili pójść do sklepu i kupić całość przepowiedni. Książeczka Adelsmayera stała się bestsellerem, a przepowiednie Illmayera stały się znane szeroko poza granicami Bawarii. Już po krótkim czasie zaczął w całym kraju wzrastać niepokój, a nawet strach przed następną wojną. Istniały ku temu 2 dodatkowe powody. Aby swoją książkę lepiej sprzedawać, Adelsmayer przy pomocy zmanipulowanych sformułowań wzbudził wrażenie, że Illmayer przepowiedział początek wojny już na rok 1950. To jednak nie było prawdą. Illmayer nie podawał nigdy terminu wybuchu wojny. Drugim powodem był fakt, że Sowieci pół roku wcześniej dokonali pierwszego testu nuklearnego. Strach przed wojną podsycały dodatkowo doniesienia o agresywnej polityce Rosji w niemieckich kontrolowanych przez USA mediach. Już w lutym i na początku marca 1950 roku doszło w niektórych miejscowościach Bawarii do chemicznych zakupów żywności. Niektórzy przygotowywali się do ucieczki z kraju. Oficjalne pisma urzędowe z tego czasu potwierdzają, że władza ponownie zamierzała uciszyć Illmayera, jednak szybko zrozumiano, że to nie Illmayer, tylko prasa są winne tej psychozie wojennej i podjęte działania zostały skierowane w jej kierunku. Ostatnim doniesieniem, jakie ukazało się o Illmayerze, był duży ilustrowany artykuł w ogólnoniemieckim czasopiśmie Stern, w którym Illmayer został ośmieszony i przedstawiony jako potencjalny oszust. Po tej publikacji nastąpiła długa medialna cisza na temat Illmayera aż do jego śmierci w roku 1959. Biorąc pod uwagę wszystkie książki i artykuły prasowe, przepowiednie Illmayera zostały opublikowane ogółem około 500 000 razy. Wiele z nich jednak było powieleniem poprzednich i często przez autorów na potrzeby ducha czasu zmodyfikowane. W tym filmie spróbujemy zebrać w całość wszystkie dostępne fragmenty wizji Illmayera. Bardzo ważne w tym kontekście jest miejsce, gdzie Illmayer żył. Wiele określeń lokalizacyjnych, które on stosuje, odnosi się do rejonu Górnej Bawarii przy granicy z Austrią.